Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane. I dzisiaj mam grę, którą większość z Was podejrzewam, że zna, ponieważ gra była dosyć popularna w Polsce za sprawą tego, że była ona w całości zdubbingowana i trzeba przyznać, że dość dobrze zdubbingowana. I trzeba przyznać, że obok chociażby Dungeon Keepera to druga tak dobrze zdubbingowana gra i jest to Stupid Invaders, choć w Polsce była gra znana pod tytułem Głupki z kosmosu. Stworzona przez studio Xillam. Co ciekawe, gra jest na podstawie, czy też wykorzystuje postacie znane z serialu animowanego, które również stworzyło studio Xillam. To był francuski serial, który doczekał się aż 104 odcinków. To jest niesamowite, bo większość z Was to zapewne nawet nie wiedziała, że jest to na podstawie serialu animowanego. Ale faktycznie we Francji podobno ten serial cieszył się bardzo dużą popularnością za sprawą dość niecodziennego humoru. Zresztą jak graliście w grę, to wiecie o czym mówię, że gra raczej nie unikała dość takiego, powiedzmy, niepoprawnego politycznie humoru, że tak powiem. I polska wersja też nie odstawała od tego. Była to chyba pierwsza gra, w której usłyszałem, jak po polsku Mikołaj zatknięty w kominie mówi słowo kurwa. Czy też jakoś tak, chyba tak właśnie mówił. Pamiętam, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. Ja mówię, co on powiedział? Niemniej jednak studio Xillam, podobnie jak i ich kreskówki, one były takie troszkę niepoprawne politycznie, więc i gra też korzysta z podobnego humoru, bardzo absurdalnego, ale też właśnie z takiego, powiedzmy, że mogą się z gry cieszyć i dzieci, a i dorośli znajdą też coś dla siebie. W grze sterujemy piątką tych głupoli z kosmosu. Jest to, ojej, Bat, Stereo, Gregorius, czy tam Gregorius chyba, Etno i ten zielony, nie wiem, Carmela czy coś takiego. Każdy z bohaterów ma taką, można powiedzieć, osobowość. Niestety tutaj muszę przyznać, że w grze tego do końca nie widać, bo niektóre postacie są lepiej zarysowane, jak na przykład ten zielony, który jest ukrytym, właściwie nie ukrytym, jest transwestytą i marzy o zmianie płci. Leniwy Bat, Mózg Etno, ale na przykład o Stereo tak jest on słabo zarysowany jako postać i tak ciężko powiedzieć tak naprawdę jakie on ma właściwie cechy charakteru. Nasi bohaterowie rozbijają się statkiem kosmicznym gdzieś na Ziemi i zamieszkują w takiej chałupce. Zostaje wysłany za nimi taki profesjonalny, nie wiadomo kto to jest, przez takiego doktora, on się nazywa, przez doktora Sakarina zostaje wysłany koleś, który się nazywa Bolok. Jego zadaniem jest złapanie i uwięzienie tych 5 ufolutków. No i oczywiście tutaj mamy różne takie perypetie, które kończą się oczywiście happy endem, jak to w tego typu grach przygodowych. Niemniej jednak gra miała parę bardzo fajnych, bardzo ciekawych jak na tamte czasy patentów, chociaż nie były one jakoś tak specjalnie nowatorskie. Gra korzystała z grafiki całkowicie trójwymiarowej i prerenderowanej i te tła, które były renderowane, one wyglądały czasami dość biednie, aczkolwiek nadrabiały fajną taką stylistyką, która przypomina mi chociażby Maniac Mansion Day of the Tentacle, czyli że niektóre obiekty są jakoś powyginane, gdzieś tam się ktoś bawił, jakby ktoś się bawił perspektywą, także ogólnie fajnie to wygląda. Gra jest takim typowym przy adventure, point and click, czyli chodzimy, zbieramy przedmioty, rozmawiamy, używamy przedmiotów. W odróżnieniu od niektórych gier przygodowych, tutaj można bardzo szybko i bardzo często się ginie, także dosyć często trzeba save'ować, aczkolwiek trzeba przyznać, że w większości wypadków te animacje, które kończą się śmiercią głównego bohatera, są dosyć śmieszne, więc nawet zalecane jest, żeby próbować różnych rzeczy i zobaczyć, jak nasi bohaterowie kończą swój marny żywot. Natomiast to, co według mnie właśnie zdecydowanie się udało, to to, że gra, pomimo że wydaje się, że jest dla dzieci i tutaj nie wiem, czy jest w ogóle tutaj od 11 lat, jest tutaj dużo elementów, powiedzmy sobie, które zrozumie dorosły,
a dziecko niekoniecznie. Jak na przykład to, że Etno, idąc po taką encyklopedię, w której opisywał chyba życie ziemian, w środku jest wycięta dziura i leży tam pompka do penisa. Dziecko tego nie zrozumie, ale starszy odbiorca od razu zobaczy i zauważy ten gag. I tego jest więcej. To jest właśnie taka sztuka, żeby przemycić te gagi, które zrozumie starszy odbiorca, a dla dziecka będą one niezauważalne. Studio Xillam stworzyło też, ono tam stworzyło co prawda więcej tych kreskówek, natomiast jeszcze jedną kreskówkę, którą ja kojarzę, to Oggy and Cockroaches, to był Oggy i Karaluchy. Też całkiem fajny, taki absurdalny humor, mocno właśnie podchodzący pod Głupków z kosmosu, o ile dobrze pamiętam, nawet tam Głupki z kosmosu pojawiały się jako cameo w którymś odcinku. Natomiast odnośnie tego humoru, który jest i dla dzieci, i dla osób starszych, no to troszkę jak Ren and Stimpy Show i chociażby Rocko i jego świat, tak? To takie seriale, animowane, które niby były dla dzieci, ale przemycały dużo takich jakichś tam gagów dla dorosłych. Podobnie jest z Głupkami z kosmosu. Gra została wydana na 4 płytkach, nie jest długa i muszę przyznać, że nie jest też trudna, aczkolwiek autorzy starali się jak najbardziej utrudnić życie graczowi, przede wszystkim przez to, że dali ogromne połacie terenu, które można zwiedzać. Chociażby na samym początku mamy cały dom, który możemy sobie po nim chodzić. Samych przedmiotów też nie jest dużo, co prawda, do używania, ale nieumiejętne użycie niektórych przedmiotów kończy się śmiercią bohatera, także też tutaj wprowadzono takie elementy, które no, zmuszają nas do uruchomienia gry od początku, co może niestety czasami może irytować, tak? To niekoniecznie każdy polubi tego typu motywy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, najbardziej chyba znana jest ta w Polsce, no to jest pod tytułem Głupki z kosmosu, ta polska wersja, gdzie był bardzo dobry dubbing, muszę przyznać, autorzy fajnie tutaj nie wiem, kto to dubbingował, szczerze mówiąc, ale było to dobrze zrobione i gagi były śmieszne, no i ten Mikołaj, który mówi, to jest po prostu, to już nie zapamiętam to do końca życia chyba. Także ogólnie bardzo fajnie, natomiast sama gra, pomimo że jest dosyć krótka i w mojej opinii jest dość prosta, ma parę denerwujących elementów, m.in. backtracking, który często odnosi się do tego, że trzeba przejść przez parę ekranów, gdzie tak naprawdę nic nie ma i jedynym naszym celem jest tylko kliknięcie drzwi, żeby bohater do tych drzwi wszedł i on w żółwim tempie się tam porusza. Ale Stupid Invaders jest też w mojej opinii, zapamiętałem tą grę, z jednej z najśmieszniejszych cutscenek w grach wideo i najśmieszniejszej, tak muszę powiedzieć przewrotnie, ale jest tutaj cutscenka. Jak wiecie, cutscenki prerenderowane zazwyczaj no nie trwają zbyt długo, bo one zajmują dosyć dużo miejsca na płycie. No i tutaj autorzy pokusili się na scenkę, nie będę wam mówił do końca jaką. Niemniej jednak będzie ta scenka wyjaśniona w Fun Facts, w najśmieszniejszych grach na PC-ta, na których znajdzie się m.in. Stupid Invaders. Scenka oczywiście z poruszaniem się badem na ślimaku przez labirynt, która jest po prostu tak absurdalna, jest taki absurd w tej cutscence, nie tylko pod kątem fabularnym, ale pod kątem tego, że autorzy chcieli tą cutscenkę pokazać w formie prerenderowanego filmu i to jest niesamowite, że ta cutscenka zajmuje chyba pół płyty. Żeby pokazać właśnie ten absurd właśnie, który z tej scenki bije, jest niesamowity. To jest właśnie to. Tak jak powiedziałem, no, gra nie unika dość takich tematów, powiedzmy, znaczy może nie do końca ciężkich, ale takich, powiedzmy, takich, których dziecko raczej nie powinno jakoś specjalnie w to się wgłębiać, na przykład to, że mamy tego zielonego stworka, który chce zmienić płeć i mamy tutaj na przykład w pewnym momencie on się przebiera za robota i tam z drugim robotem, który zamiast pindola ma taki kranik. Niektóre momenty, znaczy niektóre pomysły twórców, to powiem wam szczerze, jak grałem pierwszy raz, a grałem to niedługo po premierze w 2001 roku gdzieś to było, to byłem naprawdę byłem zdziwiony,
że twórcy nie bali się takich elementów zamieścić. Dzisiaj oczywiście w dobie skaczących penisów w Konanie, no to niewiele gracza jest w stanie zaskoczyć, ale Stupid Invaders wykraczał daleko poza taką granicę jakąś moralności, jaką ustaliły gry, tak? To nie były cycki w larym, to było coś więcej, coś takiego bardziej, ten humor był bardziej taki dosadny w mojej opinii. No to wielki szacun, że jednak udało się im to przemycić, no bo to naprawdę było takie, niektóre elementy były naprawdę dosyć dziwne, że zostały w tej grze zamieszczone. Ok, zobaczmy co jest w pudełku. W pudełku oczywiście nie jest za dużo, bo oprócz 4 płytek, które nawet nie były w pudełku, były w takich folijkach. Każda płytka jest w innym kolorze, jak widzicie. Mieliśmy oczywiście instrukcję, instruction booklet. Instrukcję, która była nawet kolorowa. Oj, tu nawet kolorowa i mieliśmy pokazane wszystkie postacie, jakie występują wraz z krótkimi opisami. Bo ta instrukcja jest dosyć gruba, bo jest w paru językach po prostu od razu, także mieliśmy taką dosyć fajną instrukcję. Grę wydał Ubisoft, także mieliśmy na przykład registration card od Ubisoftu, jeszcze stare logo Ubisoftu, jak widzicie. To logo było chociażby chyba na jeszcze pierwszym Raymanie, o ile dobrze pamiętam. No i dostaliśmy też taką karteczkę, gdzie mogliśmy tutaj dowiedzieć się o serialu Stupid Invaders. I tu chyba można było kupić, można było kupić pierwszy sezon, nie wiem czy to na DVD, czy jeszcze na VHS-ach, ciężko mi powiedzieć na czym to było, i zapoznać się z tymi bohaterami. Także dosyć skromnie, ale warto wspomnieć, że wyszła też edycja, tutaj do końca nie wiem, czy to była edycja kolekcjonerska, czy była to edycja... No różniła się troszkę od zwykłego Big Boxa, bo ona była z taką klapką i ją na eBayu można czasami trafić, ale ona kosztuje grubo ponad 100 dolców, także jest to dosyć duży wydatek, ale jest to taka edycja, można powiedzieć, bogatsza niż to, co dostawaliśmy w tradycyjnym Big Boxie. Wbrew pozorom gra, pomimo 16 lat już, słuchajcie, ale ten czas leci, 16 lat. Pomimo, że ma 16 lat, nie zestarzała się aż tak bardzo. Nadal jest śmieszna, nadal potrafi bawić i nadal potrafi cieszyć. Grafika, która jest prerenderowana, też się nie zestarzała za bardzo, ponieważ autorzy w grafice bardzo rzadko używali jakichś tekstur i też często wzorem oczywiście grafiki, czy też grafiki w serialu animowanym, gdzie nie mamy zbyt dużo detali na tłach, także i tutaj te detale w tłach są bardzo takie niewielkie i dzięki temu ta gra aż tak bardzo się nie zestarzała, nie widać po niej tego zęba czasu. Niemniej jednak nadal potrafi cieszyć, nadal potrafi bawić, jest nadal śmieszna, nadal te żarty dla dorosłych nadal ma się wrażenie, że są ciekawie wetknięte, tak żeby dowiedział się o nich ten, kto ma się dowiedzieć i to jest, myślę, spoko. Gra jest nadal trochę denerwuje archaiczność pewnych rozwiązań, backtracking, który czasami potrafi troszkę napsuć krwi, ale w ogólnym rozrachunku to nadal bardzo fajna, śmieszna i sympatyczna przygodówka i ja muszę przyznać, że bawiłem się naprawdę wyśmienicie, tak jak za pierwszym razem, gdy w nią grałem. Chociaż tak jak mówię, gra jest w mojej opinii trochę za krótka. Za mało jest, za krótka, za mało jest jakby tego mięsa w tej grze. Jest dużo lokacji, bo tutaj autorzy sami się chwalą, że gra ma 500 chyba lokacji, 40 bohaterów. To wydaje się ogromnie dużo. Ale oczywiście problem jest taki, że większość lokacji to po prostu puste przestrzenie, czy też, może nie puste, ale przestrzenie, w których nic nie robimy, tylko przechodzimy do kolejnego ekranu i to jest taki właśnie problem, że ta gra nie jest długa, ale nie jest długa samej gameplay, ale długie jest, powiedzmy, poszukiwanie, gdzie co trzeba użyć, zwłaszcza, że dostajemy dosyć spore połacie terenu do zwiedzania. Podobnie było w Woodroof and the Schnibble of Azimuth, gdzie dostawaliśmy też ogromną liczbę lokacji,
po których trzeba było łazić i sprawdzać wszystko na wszystkim. Także podobnie jest tutaj, chociaż tak jak mówię, jeżeli chodzi o trudność gry, to jest to dosyć taka prostsza przygodówka. Zwłaszcza, że jest nawet te zagadki, które są pomimo absurdalnego humoru, są dosyć w miarę logiczne i rozsądne, także nie jest aż tak źle. No cóż, Głupki z kosmosu to dla wielu dzisiaj kultowa gra. Myślę, że wielu z Was grało i wielu z Was pamięta. Także myślę, że jeżeli graliście, to warto sobie odświeżyć, a jeżeli nie graliście, polecam, bo jest to taki typowy adventure, typowa gra przygodowa, które dzisiaj już tak można powiedzieć wyginęły. One nadal się tam gdzieś na rynku indie przewijają, ale już na takim rynku tych gier AAA, tak, już raczej takich gier nie ujrzymy. Stupid Invaders od Xillam, bardzo fajny tytuł, polecam. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.